Z Gieta nie pamiętam tak wiele. Zresztą pamięć ma to do siebie, że po pewnym czasie nie pamięta się całości wydarzeń, tylko jakieś poszczególne punkciki, prawda, jak w mozaice się podług tych punktów jakoś się tam resztę uzupełnia. Więc takie różne mam z chwili aresztowania ojca, później ta kwestia tego cudownego, jakbym powiedział, ocalenia, bo przecież ja byłem już 50 metrów od Umschlagplatzu. Na pewno skutki to są utrata wielu najbliższych osób, przede wszystkim ojca, już nie mówiąc o całej dalszej rodzinie, która też już nie przeżyła tej wojny. No i skutki takie osobiste, w sensie lęku, pewnych problemów, które miałem po wojnie. Ci, którzy mnie poznają nawet w niedawnych czasach, twierdzą, że jestem trochę taki wycofany, prawda, jakby to też chyba rzutowało, z tym, że może tu w większym stopniu rzutował czas ukrywania się niż sam pobyt w getcie. No, pobyt w getcie również to pewna wada wymowy, którą leczyłem, też była skutkiem, ale to była skutkiem aresztowania mamy, która była w związku ze sprawą ojca, była tam przez parę tygodni była również na Pawlaku, a później była śledzona. Także to lęk, później kwestia właśnie tęsknoty za ojcem, którego miałem tak krótko. No i ta sytuacja powojenna też niełatwa. To było jeszcze przed tą wielką ewakuacją, jeszcze w czerwcu chyba 1942 roku. Przyszła do mamy jej siostra z 2 córeczkami, jeszcze mniejszymi ode mnie, i powiedziała, że podobno łapią dzieci na wywóz. I mówi, mogę zostać u ciebie, bo do kościoła chyba nie wejdą. W związku z tym, że ona była, to mama zostawiła mnie z nimi, nie wzięła mnie ze sobą, idąc do pracy w tym Sopie. A okazało się, że jednak do kościoła weszli, z tym, że weszli policjanci żydowscy. Ja mówiłem, żebyśmy się schowali w tej alkowie, bo wtedy nas nikt by nie słyszał, nie widział tam nawet waląc drzwi. Natomiast ta ciocia zdecydowała, że idziemy, bo tam były schody prowadzące na strych. I ona zdecydowała, że pójdziemy tam. A nie było dobre, byliśmy odcięci od mieszkania. No i oni tam chodzili, któraś z tych dziewczynek kichnęła chyba. I wtedy usłyszeli, że ktoś jest, i zaczęli się dobijać. Te drzwi wyważyli, nas zabrali na ryksę i wieźli. Ta ciocia pojechała razem z nami, bo oni brali dzieci wtedy. Wtedy mieli jakiś limit dzieci danego dnia, które tu musieli dostarczyć. Ktoś, nie wiem w jakich okolicznościach, mama też nie wiedziała, ktoś mamie powiedział, natomiast ten Sop nie był bardzo daleko, że weszli do kościoła i zabierają dzieci. Mama przebiegła
dogoniła nas idąc przez Karmelicką na Zamenhofa, prawda, dogoniła nas i zaczęła pertraktację z tym policjantem, który tą ryksę kierował nią, prawda. Więc mama zaczęła pertraktację, on mówi, nie, jeżeli ja nie dostarczę tyle dzieci, to mnie zastrzelą od razu dzisiaj tam. Jak pani mi da inne dziecko, to zamiast tego, to ja go puszczę. No i mama spotkała jakiegoś adwokata, który znał ojca, ale był jednocześnie w policji żydowskiej i był jakiś funkcyjnym. I on zaczął mu mówić, żeby puścić, że tamten się coś... I byliśmy blisko Muszlak-Placu, bo to już było w okolicy Niskiej. W każdym razie już widziałem z daleka ten spaler tych szarych mundurów i te krzyki stamtąd. No, on wtedy mamie powiedział tak półgłosem, niech pani idzie tam na jakiś numer tej Niskiej i powoła się na mnie, to pani otworzą, a ja go zagadam jakoś. No i rzeczywiście myśmy w ten sposób uciekli, a niestety ta moja ciocia z tymi dziewczynkami już pojechała. Czasem sobie myślę, że jeżeli ja żyję, to na koszt tego, że oni zginęli tak jakoś. Takie myśli nieraz nachodzą człowieka. Mama mnie wychodziła, ja w ogóle nie wychodziłem. Raz w ciągu tego półtora roku chyba, raz czy dwa wyszedłem wieczorem po zmroku, że to jest celnie. Oceniono, że mam wygląd, mam za długi nos i wygląd dość niebezpieczny. Poza tym po tych wszystkich sprawach mam lękliwy sposób bycia, co od razu również stwarza podejrzenia, więc ja się nie wydalałem z tego mieszkania. Byłem tam za tą szafą z książkami i patrzyłem przez firankę, co się dzieje na podwórzu. Ponieważ już umiałem czytać, to przeczytałem nawet, bo tam na tych półkach była trylogia nawet. Może nie wszystko z tego rozumiałem wtedy, ale w każdym razie miałem zajęcie czytając to. Zostaje pewien lęk, żeby mi nikt nie zauważył. Tak powiedziałem pół żartem, że zachowuj się jak Indianin, nie zostawiaj po sobie śladów, że jak coś robię, to staram się ślady, czy na przykład w kuchni mało kto rozpozna, że ja byłem, natomiast ja ślady swoich domowników mogę rozpoznać, dlatego że jakoś może to jest tak, żeby nie zostawiać po sobie śladów, być niewidocznym, prawda? Nie widział, może to jest odruchowo jakiś taki, jest tak sobie, no człowiek się trochę autokontroluje. Tak się zacząłem nad tym zastanawiać, że to może być z tym związane, że jest, no bo to jednak życie było nienormalne, zwłaszcza, że ja chciałem czasem wyjść, ale wiedziałem, że nie wolno. Byliśmy razem w przedszkolu jednym, już w getcie. No, to, co ja opowiadałem, że to było Tak. przedszkole na tyłach kościoła, w którym moja mama była jedną z organizatorek, ale to tylko było przez jedne chyba 3 miesiące, bo później już nie było warunków ku temu. Myśmy mieli świadomość, prawda, bo Tak. te dzieci, które się urodziły w getcie na przykład, czy w czasie wojny, często nie wiedziały o swoim pochodzeniu, zwłaszcza, że miały przybranych rodziców. Myśmy przeżyli ze swoimi Mamami, tak. mamami, a poza tym byliśmy w tym wieku, że już się wiedziało o tym, prawda? Tak. Wiedziało się, co Ale to jest raczej getto. jest
ale wiedziało się z drugiej strony, że opowiadać o tym nie jest bezpiecznie. Tak. Tak, prawda? Po wojnie też. Że nie rozmawiać na ten temat, nie opowiadać o tym. To może było właśnie z tych czasów wojny, żeby się nie odróżniać od otoczenia. Żeby się nie odróżniać od otoczenia, być zasymilowanym z grupą, prawda? Tak, w jakiś sposób. Tak. Coś takiego było. Niewątpliwie to było skutek doświadczenia zagłady i niepewności tych losów Tak, powojennych, bo to tak, było jednak tak. Każdy myślał, co będzie, jak- jednak czasy, że opowiadano, że tu ktoś zginął, tam ktoś się bał, prawda? Różne były opowieści, nieraz skoloryzowane mogły być, ale w każdym razie Najgorzej było w 68 roku. atmosfery bezpieczeństwa pełnego nie było, chociaż był specjalny urząd bezpieczeństwa, ale on raczej stwarzał niebezpieczeństwo niż bezpieczeństwo. Mówi się, tożsamość żydowska. Jakby Państwo sobie o tym myślą? Ja zawsze mówię, że jestem Polką żydowskiego pochodzenia. Jest pewien dualizm Ja się- tutaj u was, prawda? Tak, Właściwie, ja zawsze tak mówię. Czy czuć się Żydem, czy Polakiem pochodzenia żydowskiego. Według tego, jak jesteśmy, to jesteśmy raczej Polakami pochodzenia żydowskiego, ale No tak. ten dualizm jest różnie można rozpatrywać. Myśmy mieli przecież bardzo dużo za granicą przyjaciół, krewnych. I mama nigdy nie chciała wyjechać. Za żadne skarby. I tylko Warszawa. No ja w 68 również nie chciałem, bo powiedziałem, że czułbym się upokorzony wyjeżdżając, bo ja bym chętnie gdzieś wyjechał wtedy na jakieś stypendium, na to powiedzmy na rok, dwa, ale mając możliwość powrotu. Już nie mówiąc o tym, że mama była w takim stanie, że na pewno by nie wyjechała, a ja bym potem jej nie zostawił samej, bo nie miałby się kto nią opiekować, prawda, wtedy. Więc uważałem, że to było upokarzające. Mówię, nie mam żadnego stanowiska, nawet jak mnie usuną z tego, to jakąś robotę znajdę, przetrzymam ten okres. Wiadomo, że w PRL-u były różne takie zmiany, więc przetrzymam ten okres, że tak powiem, prześladowcy i jakoś dalej wyjdę. A żeby, bo to uważałem za takie kopnięcie, że tak powiem, w tylną część ciała. Wyjeżdżajcie i niech nikt was nic tu nie ma waszego. Czułbym się jak taki przybłęda, którego wyrzucili, prawda? A nie uważałem się za takiego przybłęda, bo żyłem wtedy już dobre 30 lat w tym kraju. Byłem związany z nim rodzinnie i jakoś tak sentymentalnie, więc nie chciałbym go opuścić, żeby jechać w nieznane. Ja nawet Jeszcze znany. Też gdybym mama miał nie tam chciała. takich- Zwiedzać owszem. Ja lubię ściśle mówić, więc patrząc na to, jakie kryterium przyjąć, żeby uważać się, jestem Żydem, czy Polakiem pochodzenia żydowskiego. Czy o tym, że jestem Żydem, to jest uczestnik, powiedzmy, jestem religijny Żydem, czy uczestniczę w jakimś życiu tej diaspory żydowskiej mocno, no to jakieś kryteria nie są w zasadzie takie jasne. To jest granica rozmyta trochę, bo każdy uważa, że to jest bardziej kwestia jakiejś deklaracji, kto w którą stronę się czuje, prawda?